Mieszkańcy jadą traktorem gasić pożar, ale po drodze zatrzymują ich uzbrojeni izraelscy osadnicy i padają strzały. W Tajbe, ostatniej chrześcijańskiej miejscowości w Palestynie, nikt nie wręcza nakazu wyjazdu, a jednak ludzie znikają. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Miasteczko Tajbe leży na okupowanym zachodnim brzegu na wschód od Ramallah. To palestyńska miejscowość zamieszkana niemal wyłącznie przez chrześcijan. Jest ich tam prawie 1,5 tysiąca. Od czasu wojny w Gazie narastają ataki izraelskich osadników. Podpalane są samochody, a osadnicy bez pytania wchodzą też na teren zakładów. Zagradzają dostęp do pól i utrudniają ruch na drogach. I są bezkarni. Miejscowy ksiądz, z którym rozmawiam, mówi też o rodzinach, które wyjechały. Ale w Tajbe nikt nikogo nie wysiedla. To raczej te drobne incydenty zmuszają kolejne rodziny do emigracji. W tym odcinku pokażę Ci chrześcijan z oblężonego miasteczka. Zobaczysz nocne ataki, trudną drogę do Ramallah i instytucje, które teoretycznie mają chronić zastraszanych przez Izraelczyków mieszkańców. Bo dopiero wtedy widać, kto i dlaczego nie może lub nie chce tego wszystkiego zatrzymać. To Nadim Khoury, współtwórca browaru Tajbe, jednego z najbardziej rozpoznawalnych palestyńskich biznesów. Mam ziemię, na którą nie mogę wejść. Ponad 5 hektarów ziemi. Teraz postawili na niej płot. Palestyńczyk ma swoją ziemię, ale osadnicy ogrodzili ją płotem. Czy mieli do tego prawo? Pewnie nie, ale to nie jest aż tak istotne. Wyobraź sobie, że masz ziemię i nie możesz tam wejść. I choć wiesz, że na tej ziemi są drzewa oliwne i że te właśnie oliwki dają ci całkiem niezły dochód, to nie możesz ich zebrać, a papier tego za ciebie nie zrobi. To trochę tak, jakbyś w Polsce miał akt własności działki, ale jedyna droga dojazdowa była zamykana bez rozkładu i bez pewności, czy dziś przejedziesz. W Tajbe realną kontrolę nad ziemią wyznacza nie tylko to, czy masz akt własności. Wyznaczają także to, czy możesz bezpiecznie dotrzeć na miejsce i wrócić. Tajbe liczy ponad 1400 mieszkańców. Są tu 3 wspólnoty kościelne: prawosławna, melchicka katolicka i łacińska. To nie jest osada zagranicznych zakonników ani miasteczko zbudowane dla pielgrzymów. Mieszkają tu palestyńskie rodziny, których chrześcijańskie korzenie sięgają początków tej religii. To są chrześcijanie, którzy żyją na Bliskim Wschodzie od 2000 lat, najstarsze rdzenne wspólnoty chrześcijańskie, które oczywiście na przestrzeni wieków żyły pod różnymi rządami i w czasach współczesnych ich tożsamość narodowa ukształtowała się razem z ich muzułmańskimi sąsiadami jako tożsamość narodowa palestyńska, więc dlatego ta bardzo stara tradycja, 2000-letnia tożsamość chrześcijańska połączyła się ze współczesną tożsamością narodową palestyńską. Tak mówi Sylwia Hasbun z Fundacji Światło Wschodu, zajmującej się chrześcijanami w Ziemi Świętej. Polka, która ma palestyńskiego męża z Betlejem. I to zdanie porządkuje całą historię. Bo chrześcijański nie znaczy przyjezdny. Palestyński nie znaczy automatycznie muzułmański. Bo na terenach palestyńskich mieszka około 50 000 arabskich chrześcijan. Mieszkańcy Tajbe są jednocześnie chrześcijanami i Palestyńczykami. I za chwilę zobaczymy, dlaczego obie części tej tożsamości mają znaczenie, ale nie w sposób, o jakim myślisz. Pierwszy konflikt nie zaczyna się od wielkiej decyzji politycznej. Zaczyna się nocą. Według bilansu prowadzonego przez miejscową parafię od lipca 2025 do lutego 2026 roku doszło do 5 nocnych ataków. Ksiądz Bashar Fawadle z Tajbe mówi o 8 spalonych samochodach i 3 kolejnych próbach podpaleń. Nie mamy potwierdzenia pełnej listy, ale pojedyncze ataki i spalone auta zostały udokumentowane przez media. Od zeszłego lipca do lutego 2026 roku podpalili 8 samochodów. Próbowali też podpalić 3 inne samochody, ale im się nie udało, ponieważ nasi ludzie czuwają nocą. Zawsze przychodzą nocą, żeby podpalać, bo nocą nikt ich nie widzi i przez cały czas są uzbrojeni. Mamy w miejscowości małą grupę strażników. Cały czas czuwają, żeby chronić naszych ludzi i nasze domy. W 5 nocnych atakach zniszczyli 8 samochodów od zeszłego lipca do lutego. Pisali też graffiti, agresywne napisy i groźby kary przeciwko Palestyńczykom. Nie atakują nas dlatego, że jesteśmy chrześcijanami.
Atakują nas dlatego, że jesteśmy Palestyńczykami i zdecydowaliśmy, że zostaniemy tutaj i będziemy tutaj dalej żyć. They wrote graffiti and price tag and integrated graffiti and punishment against Palestinian as Palestinian. Not because we are Christians, they attacked ourselves. Because we are Palestinians and we decided to stay here and to continue our life here. Zatrzymajmy się przy jednym szczególe. Mieszkańcy czuwają nocą. Samochód w Tajbe nie jest żadnym luksusem. Palestyńczycy mają najczęściej stare, tanie auta. No ale samochód to jedyny sposób, by dojechać do pracy, szkoły, lekarza albo punktu kontrolnego. Kiedy płonie auto, nie znika tylko przedmiot, znika cały plan następnego dnia. A gdy ludzie zamiast spać pilnują ulic, rachunek płacą jeszcze przed kolejnym atakiem. Płacą zmęczeniem, lękiem i płacą tym, że zwykła noc przestaje być zwykła. W lipcu 2025 roku ogień pojawił się także przy cmentarzu i ruinach kościoła świętego Jerzego z V wieku. Lokalni duchowni oskarżyli izraelskich osadników. Zwierzchnicy kościołów zażądali dochodzenia i wyjaśnienia, dlaczego pomoc nie nadeszła skutecznie po wezwaniach. Dlaczego właśnie teraz takich ataków jest więcej? Od końca 2022 roku w Izraelu rządzi skrajnie prawicowa koalicja. Rząd Benjamina Netanyahu opiera się m.in. na skrajnych partiach Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricza. Obaj są związani ze środowiskiem osadniczym. Ben-Gvir jako minister bezpieczeństwa narodowego nadzoruje policję, a Smotricz dostał szerokie kompetencje dotyczące osiedli i administracji na zachodnim brzegu. Ben-Gvir zresztą był jednym z bohaterów poprzedniego odcinka podcastu. Smotricz otwarcie mówi o aneksji terenów palestyńskich przez Izrael. Aneksji, czyli krok dalej niż okupacja. Czyli przejęcie terenów palestyńskich to już w zasadzie jest polityka władz. Ataki osadników mają ciche przyzwolenie w Jerozolimie. Podpalenie domów, aut, niszczenie gajów oliwnych mają sprawić, że Palestyńczycy wyjadą na dobre. I tak właśnie jest w Tajbe. Bo tu tak naprawdę nie chodzi tylko o religię. Ta historia jest bardziej niewygodna i bardziej konkretna. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. W czerwcu 2026 roku na wzgórzu na wschód od Tajby wybuchł duży pożar. Mieszkańcy próbowali dowieźć wodę, ale osadnicy zablokowali im drogę. Palestyńska obrona cywilna podała też, że izraelskie wojsko przez jakiś czas nie pozwoliło strażakom dotrzeć do ognia, dopóki nie zakończono tzw. procedury koordynacji bezpieczeństwa. Czyli kiedy płonie wzgórze, mieszkańcy nie mogą po prostu wsiąść do traktora czy do jakiegokolwiek samochodu i gasić. Najpierw muszą przejść przez cudzą zgodę, cudzą kontrolę i cudze ryzyko. Przyjechaliśmy traktorem, a mała grupa strażników chciała ugasić ogień. Osadnicy ruszyli przeciwko nam. Uderzyli jednego z naszych ludzi, zabrali mu telefon i uszkodzili samochody. A najgroźniejsze było to, byłem wtedy na miejscu, że oddali 3 strzały z pistoletów i karabinów. Relacje księdza Bashara potwierdziły potem media. Problem w Tajbe nie dotyczy już tylko pola Nadima, tego ogrodzonego płotem. Dotyczy także możliwości ochrony wspólnej ziemi w chwili zagrożenia. Kilka miesięcy wcześniej podobna logika dotknęła miejsca pracy po drugiej stronie Tajbe. W marcu 2026 roku około 30 osadników weszło na teren kamieniołomu i cementowni. Mieli tam odprawiać modlitwę, ustawiać flagę i namiot. Palestyński właściciel kamieniołomu nie mógł pracować w zakładzie, który prowadził od około 20 lat i który był źródłem utrzymania jego rodziny. Policja miała interweniować. Osadnicy odeszli. Potem, według mieszkańców i miejscowego księdza, wracali. I znów nie ma jednego dokumentu z nagłówkiem „Zamykamy ci firmę”. Jest zakład, do którego właściciel nie może bezpiecznie wrócić. Są pracownicy, którzy nie wiedzą, czy jutro dostaną wypłatę. Jest działalność, która formalnie istnieje, lecz praktycznie staje. Najpierw płot, potem ogień, potem zakład. To nie są 3 identyczne historie. Łączy je jedno pytanie. Kto naprawdę decyduje, czy Palestyńczyk może korzystać z miejsca, które uważa za swoje? Pierwsza myśl, jaka pewnie przychodzi ci do głowy, brzmi: atakowani są chrześcijanie, bo są chrześcijanami. Taki mechanizm rzeczywiście widać, ale w Jerozolimie. Duchowni są opluwani, słyszą wyzwiska, krzyż albo habit, albo sutanna od razu pokazują, kogo zaatakować. Mówiłem ci zresztą o tym w innym naszym odcinku.
W Tajbe linia konfliktu biegnie jednak inaczej. Przez ziemię, przez drogi, przez zakłady pracy. Przez to, kto jest Palestyńczykiem i kto ma realną kontrolę. To oczywiście jest taka sytuacja dwojaka, dlatego że oczywiście mamy bardzo dużo przyjezdnych, duchownych i to najczęściej właśnie to są osoby, które są ofiarami tego typu, no tu już bym to nazwała incydentu, czyli po prostu jeżeli ktoś na przykład jest opluty na ulicy albo usłyszy jakieś wyzwiska, czy może jakieś przepychanki mają miejsce, więc to są na pewno sytuacje, które się dzieją. I bardzo często tutaj ofiarami takich sytuacji są duchowni przyjezdni również. Więc to na pewno w takich okolicznościach bardziej się przebija właśnie ten aspekt bycia chrześcijaninem, osobą duchowną, przecież to widać również po ubiorze. I to można by było niejako troszkę rozdzielić od tego, co się dzieje na zachodnim brzegu, dlatego że tam tych ataków doświadczają Palestyńczycy bez względu na religię. I mogą to być w większości tak naprawdę ofiarami. Wtedy są Palestyńczycy muzułmanie, no i również ta chrześcijańska społeczność, która tam mieszka. I tu już faktycznie można mówić o tym, że nie dlatego, że są chrześcijanami, ale dlatego, że nie są Żydami, nie są Izraelczykami. I właśnie to jest powód, dla którego te sytuacje ich dosięgają. Chrześcijańskość w Tajbe nie znika. Nadaje temu miejscu wyjątkową historię i zwiększa zainteresowanie świata. Ale jeśli zatrzymamy się wyłącznie na religii, przegapimy mechanizm. Muzułmańska miejscowość obok może mieć spalony samochód, zamkniętą drogę albo utrudniony dostęp do pola. Wtedy nie ma opowieści o ostatniej chrześcijańskiej miejscowości. Jest kolejny palestyński incydent, który łatwiej zniknie w potoku wiadomości. Dla mieszkańca różnica jest prosta. Droga jest zamknięta niezależnie od tego, jak się modli. I właśnie na drodze ten mechanizm widać najlepiej. Ksiądz Bashar mówi, że wokół Tajby znajduje się 5 żelaznych bram lub barier wojskowych. I ten opis pokazuje szerszy system ograniczeń, jaki Izrael narzucił Palestyńczykom na zachodnim brzegu. What that means military barriers, it's gates, iron gates. Co to znaczy bariery wojskowe? To bramy, żelazne bramy. Ustawia je okupacja. Kiedy chcą je usunąć, usuwają. Kiedy nie chcą, nie usuwają. Kiedy chcą je otworzyć, otwierają. Kiedy chcą je zamknąć, zamykają. Nie ma żadnego rozkładu, według którego ludzie mogliby łatwo wjechać i wyjechać. Zawsze może się też pojawić ruchomy punkt kontrolny. O 11:00 jest punkt kontrolny. O 11:30 już go nie ma. Z tym właśnie się mierzymy. Są też ograniczenia wojskowe. And this is we are facing a very fanatic also and military restrictions. Najważniejsze słowo w tej wypowiedzi to nie brama, to rozkład. Bo człowiek może przystosować się do wielu rzeczy, gdy zna zasady. Może wyjechać wcześniej, może umówić dostawę na konkretną godzinę, może uprzedzić pracodawcę, że się spóźni do pracy, no bo musi odczekać swoje na punkcie kontrolnym. Ale gdy zasady zmieniają się co pół godziny, nie planujesz, ale zgadujesz. If I were to go to Ramallah now, Gdybym chciał teraz pojechać do Ramala bez punktów kontrolnych i zamknięć, normalną drogą potrzebowałbym tylko od 10 do 12 minut, żeby dotrzeć do Ramala i od 10 do 12 minut, żeby wrócić. Tak żyliśmy przed 7 października. Teraz potrzebuję od 1,5 godziny do 2, czasem 3 godzin, zależnie od sytuacji i drogi. the situation depends the route. Wyobraź sobie krótki dojazd z obrzeży polskiego miasta do centrum. Jednego dnia trwa 12 minut, drugiego dnia 3 godziny. Nie dlatego, że wydarzył się wypadek, tylko dlatego, że po drodze może pojawić się brama i punkt kontrolny bez stałego harmonogramu. I policja, która sprawdza wszystkich i blokuje ruch. I teraz pomnóż to przez pracę dostawy, wizytę lekarską, szkołę i każdy dzień prowadzenia firmy. Browar Tajbe może mieć zamówienie, kierowca może mieć samochód, towar może być gotowy. No ale jeśli transport stoi, na przykład przez nagły punkt kontrolny, firma traci pieniądze, klienta i wiarygodność. I w ten sposób polityka wchodzi do zwykłego kalendarza Palestyńczyka. Zapamiętaj ten przykład, a będziesz wiedzieć, o co chodzi, gdy Palestyńczycy mówią, że izraelska okupacja utrudnia im codzienne życie. No dobrze, skoro widzimy już ziemię, ogień, zakład i drogę, no to trzeba postawić najtrudniejsze pytanie. Kto może to zatrzymać? Nie ma jednego urzędu, do którego mieszkaniec Tajbe idzie i załatwia całą sprawę. Autonomia palestyńska administruje częścią Tajbe, ale nie kontroluje armii ani osadników.
Izraelska policja i sądy odpowiadają w teorii za dochodzenia wobec Izraelczyków podejrzanych o przemoc. Kilka miesięcy temu do Tajbe przyjechali katolicy biskupi, a także dyplomaci. Chcieli w ten sposób nagłośnić ataki osadników na chrześcijan i naciskać na rozwiązanie problemu. Ale biskup czy ambasador nie może aresztować sprawcy, otwierać bramy czy prowadzić śledztwa. I tutaj pojawia się sedno bezkarności. Nie jako slogan, ale jako ciąg 4 pytań. Czy atak został zgłoszony? Czy zebrano dowody? Czy wskazano podejrzanego? Czy sprawa zakończyła się aktem oskarżenia i wyrokiem? Na wszystkie 4 pytania odpowiedź brzmi tak samo. Nie. Izraelska Organizacja Praw Człowieka Yesh Din przeanalizowała postępowania, które sama monitorowała z ostatniego roku. W tej próbie 93% postępowań dotyczących ideologicznie motywowanych przestępstw Izraelczyków przeciwko Palestyńczykom zakończyło się bez aktu oskarżenia. Zaledwie 3% doprowadzono do pełnego lub częściowego skazania. Jeśli po spaleniu auta nie widzisz skutecznego końca sprawy, następne zgłoszenie nie daje poczucia ochrony, daje tylko numer w aktach. Izrael twierdzi, że wojsko i policja utrzymują bezpieczeństwo na zachodnim brzegu i potępiają przemoc. Armia mówiła wcześniej, że działa przeciwko łamiącym prawo osadnikom, a część zdarzeń ma charakter starć, w którym dochodzi także do zrzucania kamieniami i przemocy wobec Izraelczyków. Państwo deklaruje, że potępia przemoc. Mieszkańcy patrzą na kolejne spalone auta, powroty osadników do zakładu i statystyki postępowań. I właśnie w tej luce między deklaracją a skutkiem rośnie bezsilność. W tym miejscu mam jedną prośbę. Wyślij ten odcinek jednej osobie, która słysząc konflikt izraelsko-palestyński widzi tylko mapę i polityków. Bo tutaj cały mechanizm mieści się w płocie, spalonym samochodzie i drodze, która zamiast 12 minut potrafi zabrać kilka godzin. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski. I teraz drugi zwrot. Tajbe jest widoczne właśnie dlatego, że jest chrześcijańskie. Gdy pożar zbliża się do kościoła z V wieku, przyjeżdżają patriarchowie. Gdy atakowani są palestyńscy chrześcijanie, temat łatwiej trafia do mediów w Europie i w USA. Bo widz rozpoznaje kościół, krzyż, księdza. I czuje, że ta historia jest mu bliższa. I to zrozumiałe. No ale rodzi niewygodne pytanie. Dlaczego podobna krzywda w muzułmańskiej miejscowości często przebija się słabiej? Można mówić o pewnej frustracji, którą nawet chrześcijanie doświadczają i zauważają, dlatego że faktycznie wtedy, kiedy chrześcijanie palestyńscy są ofiarami, to temat staje się bardziej medialny, tak jakby to znaczyło, że atakowanie miejscowości w 100% muzułmańskich jest jakkolwiek bardziej uzasadnione. A z drugiej strony czasem pojawia się pewne wyjaśnienie czy pewna cień zrozumienia związany z tym, że bliżej, jeżeli do kogoś nam jest bliżej, to wtedy może szybciej się zainteresujemy taką czy inną sytuacją. Natomiast do oceny moralnej to nie powinno mieć znaczenia. Jeżeli ktoś jest atakowany, to nieważne jakiej religii jest ktoś, kto atakuje, jakiej religii jest ktoś, kto jest ofiarą. Do oceny moralnej powinno to nie mieć żadnego absolutnie znaczenia. Miasteczko Tajbe jest oknem. Przez to okno Zachód łatwiej widzi mechanizm, który dotyka także innych Palestyńczyków. Ograniczanie dostępu do ziemi, nieprzewidywalny ruch, przemoc wobec mienia i słabą skuteczność ochrony. Została nam jeszcze jedna cena, najtrudniejsza do pokazania, bo nie zostawia zwęglonej karoserii ani płotu w kadrze. To wyjazd. Od 2023 roku z Tajbe wyjechało 15 rodzin. To między 80 a 100 osób. Powody wyjazdów to właśnie narastające ataki osadników, ale także brak pracy, pieniędzy i brak perspektyw. Bardzo często ta decyzja o tym, czy wyjechać, czy nie, to jest taka wypadkowa po pierwsze tego, na ile mam w ogóle możliwość wyjazdu, czyli mam gdzie wyjechać, mam gdzie się, że tak powiem, zakotwiczyć, czy mam na to środki, czy może mam wykształcenie, które gdzieś jest wykształceniem poszukiwanym. A jest to wypadkowa między tym, na ile mam w sobie tej determinacji, żeby jednak to wszystko wytrzymywać. Bo Palestyńczycy są z całą pewnością do tej ziemi bardzo mocno przywiązani i absolutnie dla nich wyjazd to jest tak naprawdę ostateczność. I wielu z nich wyjeżdża naprawdę z ciężkim sercem albo wręcz decyduje się pozostać pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, nawet mając możliwość wyjazdu. W miejscowości liczącej niemal 1500 osób, 80 czy 100 osób nie jest drobną korektą statystyczną.
Wyobraź sobie polską wieś tej wielkości. W krótkim czasie znika cała ulica rodzin. Ubywa dzieci w szkole, klientów w sklepie, osób, które śpiewają w kościele, naprawiają dach sąsiada i zakładają firmy. Budynek kościoła może nadal stać. Browar może nadal mieć nazwę Tajbe. Drogowskaz może nadal wskazywać miejscowość. Ale wspólnota nie istnieje dzięki kamieniom. Istnieje dzięki ludziom, którzy wierzą, że warto tu mieć następny rok życia. I właśnie dlatego najważniejszy i najtrudniejszy rachunek nie pojawia się po jednym ataku. Powstaje powoli. Najpierw spóźniasz się do pracy. Potem nie zbierasz oliwek. Potem pilnujesz auta nocą. Potem odkładasz inwestycje. A potem pytasz, czy dziecko będzie tu bezpieczne. A na końcu sprawdzasz cenę biletu. Bo nie ma jednego nakazu wyjazdu. Jest suma dni, w których normalne życie kosztuje coraz więcej. Tajbe może jeszcze długo istnieć na mapie. Może mieć 3 kościoły, browar, kamienne domy i ruiny, pamiętające pierwsze wieki chrześcijaństwa. Pytanie nie brzmi jednak tylko, czy miejscowość stoi. Pytanie brzmi, czy jej mieszkańcy mogą dotrzeć do własnej ziemi, ugasić ogień, otworzyć zakład, dojechać do stolicy i wrócić wieczorem bez liczenia kolejnych barier. We have to do something very special. Musimy zrobić coś szczególnego, żeby Palestyńczycy mogli żyć w pokoju. Tego tutaj szukamy, życia w bezpieczeństwie. Nie czujemy, że żyjemy bezpiecznie. Ja tego nie czuję. Nadal potrzebujemy żyć w bezpieczeństwie. We need to live in security and safety. Na początku tej historii człowiek stanął przed drogą do pożaru, potem przed płotem, a potem przed bramą. Ostatnia bariera nie stoi jednak na drodze. Stoi w głowie rodziny, która wieczorem pyta, czy jeszcze budujemy tutaj przyszłość, czy już tylko próbujemy wytrzymać. A teraz pytanie do ciebie. Gdzie jest granica, po której myślałbyś o emigracji? Po którymś spalonym samochodzie, po zamkniętej po raz kolejny drodze? Daj znać w komentarzu, który moment tej historii zrobił na tobie największe wrażenie i podeślij ten odcinek komuś, kto myśli, że konflikt izraelsko-palestyński to tylko polityka. A jeśli chcesz wiedzieć, skąd się wzięli osadnicy i dlaczego jest to klucz do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, to zostawiam teraz link do innego odcinka, w którym to tłumaczę. To był podcast Świat, świat opowiedziany przez reportera, przez ludzi, miejsca i decyzje, które pokazują więcej niż same nagłówki. Jeśli takie historie pomagają ci lepiej zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.